dobry. Dzisiaj będziemy zwiedzali piramidy egipskie w Gizie. Także zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Wchodzimy najnowszym wejściem, które zostało tutaj wybudowane. Może nie specjalnie dla nas, ale jest to inne wejście niż wszyscy z niego korzystają. Great Gate. Tutaj przyjeżdżają autobusy wycieczkowe. Jest pięknie parking zrobiony i jest Visitor Center tak zwany, czyli centrum dla odwiedzających. Bilety zakupione, także możemy w tej chwili wchodzić. Mamy osobny bilet na wejście do środka, do piramidy i bilet na wejście do kompleksu. Oczywiście przy wejściu tradycyjnie są bramki, także trzeba plecaki pościągać, pokazać. Tu też jak żeśmy wjeżdżali samochodem, to sprawdzali bagażnik i trzeba było otworzyć drzwi, zaglądali do środka. Tak wygląda ten bilet do kompleksu razem z wejściem do jednej z piramid. Bilet kosztuje 80 mniej więcej złotych od osoby. On przyjdzie inną stroną, tajnym wejściem do nas dojdzie ten nasz przewodnik. Tutaj mamy mapę całego kompleksu. My się znajdujemy mniej więcej tutaj w tej chwili, przy tym nowym wejściu. No i stąd weźmiemy taki autobus, który jest tutaj przygotowany, żeby dojechać tam w pobliżu Sfinksa i piramid. Te autobusy tutaj, które wożą w stronę piramid, już są przygotowane. One są oczywiście w cenie biletu i to jest taki krótki, szybki przejazd. A ponieważ no, jest to kawałek, nie wiem, może około kilometra do przejścia, dlatego wygodniej jest po prostu dojechać tam tymi autobusami. Po jakichś 500 metrach autobus zatrzymuje się na pierwszym przystanku i tutaj jest widok na cały płaskowyż, także można sobie fajne fotki zrobić, no ale też jest taki punkt z kawiarniami i restauracjami. Także jeżeli potrzebujecie z rana się napić kawy, to możecie sobie tutaj wysiąść. A my tymczasem podążamy w tamtą stronę. Wysiedliśmy na drugim przystanku i wsiadamy do kolejnego autobusu, który nas znowu zabierze w jakieś ukryte miejsca. Wysiedliśmy teraz z tego autobusiku, no oczywiście tutaj pełno straganów z pamiątkami, a my podążamy do małej piramidy. A idzie się taką kamienistą drogą tutaj, także łatwo się można przewrócić albo potknąć. No i widzicie, tutaj pełno stoi dorożek. Czekają już na spragnionych jazdy turystów. Na razie podążamy za naszym przewodnikiem, który narzucił dość duże tempo, żeby po prostu zdążyć przed tłumami turystów. No, chyba nie głupi pomysł. Nasz przewodnik prowadzi nas po wszystkich dziurach. Weszliśmy teraz do jakichś piwnic. I zobaczcie, te bloki tutaj są tak wycięte, że to jest wszystko z jednego bloku zrobione. Tu nie ma cięcia żadnego, tylko to jest wyżłobione. Idzie w ten sposób. Natomiast tutaj były montowane w te dziury drzwi. Także normalnie drzwi się tutaj znajdowały. Tutaj na przykład widzimy wyraźnie różne rodzaje kamieni, z jakich wykonane są te pomieszczenia. Te jasno-brązowe tutaj, no to są, to jest miejscowy piaskowiec tutaj z płaskowyżu Giza. No a te takie ciemne to jest bazalt, który został przywieziony najprawdopodobniej aż z Asłanu. Teraz mamy darmową sesję zdjęciową. Pan nas tutaj ustawia we wszystkie możliwe pozycje. Magda się tam musi wdrapać do góry. No i będzie miała tu jakąś unikalną fotkę. Idziemy trochę dalej, ja się chyba tu zgubiłem. Tak, zgubiłem się. Tutaj muszę przejść, tu jakieś zawalisko jest. Idę.
Bravo. Bravo, Magda, bravo. Look at me, look No, at no, me, no, and no, look no, at no, me, no, look come, at come, me, come. and then Now turn around. Turn around. Nie wiem, czy to wystarczająco dobrze tutaj widać, ale te bloki naprawdę są gigantyczne. Często się to mówi w różnych filmach, opracowaniach, ale są naprawdę ogromne. Może nie same bloki, z których jest piramida zbudowana, ale te bloki, które tutaj stanowią jakby ten mur taki wokół tego dziedzińca, są naprawdę gigantyczne. It's higher than this one. That's one from here. But the right one, it's Zobaczcie, tu teraz bardzo wyraźnie widać, jak droga prowadząca do piramidy przebiegała właśnie tędy, tu między tymi kamieniami i ona szła prosto tutaj, po tym płaskowyżu i teraz możecie zobaczyć, że ta droga, tutaj ją widzimy, jakieś pozostałości idzie w tamtą stronę. Niewiele z niej zostało, ale widać tą nadbudowę płaskowyżu, który prowadzi właśnie tam. No tam na dole był Nil kiedyś, on w tej chwili zmienił swoją drogę, ale prowadził prosto do Nilu. Wchodzimy teraz do środka tej mniejszej piramidy, dlatego że tam po prostu wygodnie jest się poruszać. Nie trzeba tego robić na czworakach ani w schyleniu, a chcemy mieć przyjemność po prostu z tego. Zobaczcie, tam u góry jest wydłubane pierwotne takie wejście, kiedy próbowano się w ogóle dostać do środka tej piramidy, więc zrobiono taką wyrwę, taką dziurę w tej piramidzie. No a później znaleziono właśnie prawidłowe wejście, które znajduje się tutaj. Tu przy tym wejściu te bloki są takie zaokrąglone. No i wchodzimy. Uważaj na głowę. Dobrze, uważam na głowę. No, tu też trzeba się mocno schylić. Jest tu bardzo duszno. I będziemy szli takimi właśnie. Przepraszam, że tak dyszę, ale myśmy tu już skakali jak kozice po tych wszystkich blokach, które były wystawione. Także trzeba trochę mieć tu kondycji. Dobra, schowam kamerę, bo to jest śliskie. Zeszliśmy na dół pierwszym tym zejściem. Ten huk to jest od wentylatorów, tutaj, który słyszycie. Jest tu bardzo, bardzo gorąco i duszno. To jest pierwsze pomieszczenie. No jednak trzeba iść w takiej pozycji. No już teraz jest normalna wysokość, taka mniej więcej 1,80 m. Żeśmy weszli przez takie obniżone progi. No i jesteśmy w środku? Nie, jeszcze nie jesteśmy w środku. Zobaczmy, co tam jest. Tu prawdopodobnie kiedyś stał sarkofag. Ale zobaczcie, że on był w takim zagłębieniu tutaj wsadzone. Tam są kraty, nie wiem co tam za tymi kratami. Kolejne schody. Myślę, że tutaj dla kolegi Banota ta wspinaczka byłaby idealna. Nie wiem, czy wystarczająco mało niebezpieczna, ale dla nas jest właśnie taka. Nie są tu najlepsze warunki do filmowania. Zobaczcie, jak jest zakrzywiony ten strop tutaj, wygładzony. Jest tu pełno jakichś napisów arabskich. No i tak wygląda mniej więcej ta komnata, przy czym tam jest jeszcze taka ciekawa dziura i tam jeszcze coś się dzieje. I widać, że te są też bardzo wygładzone bloki, które stoją z tyłu. Tutaj chcę pokazać, jak bardzo gładkie są te bloki w tej chwili. Zobaczcie. Nie wiem, czy to wystarczająco dobrze widać. Za kratami mamy jeszcze jedną komnatę i dalsze pomieszczenia, ale jest to w tej chwili zamknięte. Nie wiem, nie za dużo tam widać, ale widać, że są jakieś tam pomieszczenia jeszcze. No a tutaj były na pewno drzwi i na pewno była tak zwana ta pułapka. Tutaj, jak widzicie, tędy się pewnie opuszczały te drzwi z góry. Także tu było to zamknięcie całe w tym miejscu. No to idziemy do góry i to by było na tyle, co tu można było zobaczyć. W każdej z tych piramid właściwie jest tylko tyle. Te grobowce tutaj w piramidach wyglądają właściwie dokładnie tak samo jak te, które się znajdują w Dolinie Królów.
To pomieszczenie jest znacznie większe. Już widać z innego kamienia. Tutaj też są takie wyżłobienia. Najprawdopodobniej na drzwi. A tu nie wiem, chyba były belki powsadzane. Albo te bloki po prostu były przenoszone właśnie za pomocą tych otworów. Tutaj w pierwszej sali grobowej widzimy takie ciekawe wejście. Jest to wejście do ślepego tunelu, który najprawdopodobniej był tunelem technicznym wykorzystywanym przez budowniczych tej piramidy. A my podążamy już ku wyjściu. Tutaj widzimy jeszcze kilka detali w wyjściu z komór grobowych o zupełnie nieznanym mi przeznaczeniu i te nadproża ciekawe. No i jesteśmy z powrotem w sali kolumnowej, czyli pierwszej od wejścia. A dokładnie to tak, zeszliśmy sobie tutaj, tędy. Te pomieszczenie było wyższe i wypłaszczone. Byliśmy tu, w tym ogromnym pomieszczeniu. Po kolejnych schodach weszliśmy tu do tej dolnej komnaty. To było te wejście złodziei, które widać tutaj. O. To. No a myśmy normalnie już tym głównym wejściem wyszli do góry tutaj. No tak, właśnie widzieliście wnętrze piramidy Mykerynosa, która powstała w 2532 roku przed naszą erą, czyli ma 4,5 tysiąca lat, to co tam żeście w środku widzieli. Złapaliśmy kolejny busik, hop on, hop off i podążamy w kierunku kolejnych piramid w tej chwili. Słuchajcie, tutaj przewodnik nasz wprowadził nas w takie, jak twierdzi, zakazane miejsca i tu jest pierwszy hieroglif, jaki w ogóle kiedykolwiek został wykonany 5,5 tysiąca lat temu i oznacza imię królewskie. A teraz posłuchajcie, jak to imię królewskie brzmi. Could you repeat that? Sa-Ra, inside the ID of the king, the cartouche mean the son of the god Amun-Ra. And the king put his fifth name called Nisupiti. Nisupiti mean the king of Upper and Lower Egypt. Usually the king put his name under protection directly for the god Amun-Ra, and he said, I worship you and no one else, my lord. Nie wiem, jak on nas tutaj wprowadził, ale przeszliśmy przez wszystkie możliwe linie zabezpieczeń. Oczywiście nie wolno tutaj filmować w tej chwili. No na szczęście nasz przewodnik ma tutaj dość spore znajomości, bo pracuje tu od 25 lat, więc udało nam się przejść kontrolę i policji, i ochrony tutaj piramid. I weszliśmy w takie miejsca, które faktycznie nie są dostępne dla turystów. Zobaczyliśmy najstarszy w Egipcie zapis hieroglificzny. Był jeszcze jeden, no ale tam już było tyle policji, że niestety nie mogłem tam wyjąć kamery. No ale te najciekawsze miejsce pokazałem. Jeszcze tutaj chcę Wam pokazać, jak ten płaskowyż Giza musiał zostać wyrównany, żeby tą piramidę postawić. Te ściany, które tam widzicie, no to właśnie jest jakby wkopane w płaskowyż. Może na tym obiektywie szerokokątnym lepiej będzie widać właśnie. Zobaczcie, tutaj się robi coraz bardziej płasko, a tutaj wręcz zaczyna opadać ten płaskowyż. Tutaj mamy piramidę, no i tam jest po prostu wkopane w ten piaskowiec. W tej chwili stoimy przed piramidą Cheopsa i zobaczcie, ten płaskowyż tutaj jest w ten sposób wypoziomowany. Pierwsza warstwa piramidy to jest to tutaj i to są takie bloki, które są wykute po prostu w płaskowyżu. No i tu się zaczyna już właściwy fundament. Ten fundament jest złożony właśnie z takich
gigantycznych bloków. Te bloki, które tam idą do góry, już są potem coraz mniejsze. Te takie otwory, które tutaj widać w postaci takich zagłębień czy takich znaków, one służyły do po prostu wytyczenia miejsca, w którym piramida ma stać. Robiono dokładnie takie znaki, widzicie je tutaj, co jakiś metr, może 2 metry, i one po prostu wyznaczały miejsce w odległości, gdzie ma stanąć piramida. Prawda też jest taka, że większość z tych bloków ma po prostu takie zagłębienia i one najprawdopodobniej, tak jak tu widzicie, czy tu jest dość taki spory, one najprawdopodobniej służyły do tego, żeby te bloki transportować, więc to nie było tak, że one były jakoś mega idealnie obrobione. Tu w ogóle jest jakieś takie zagłębienie, nie wiadomo o co chodzi. Tutaj kolejne. Tak faktycznie i tak to było przykryte tym wapieniem, więc tego nie było widać. No ale konstrukcyjnie te bloki, które stanowiły fundament, wyglądają mniej więcej w ten sposób. No to, co teraz widzicie, to jest jeden blok i on tutaj w dość taki dziwny sposób jest znowu wypłaszczony. Tutaj są takie otwory, znowu jest jakieś załamanie. No i tutaj widać, że ten blok właśnie to jest jeden taki rogowy, ogromny blok. Tam znowu jest jakaś taka dziura, prawdopodobnie do przesuwania. A tutaj już w samym płaskowyżu są takie wyżłobienia. No i walaje się tu cała masa takich dodatkowych bloków. To są już z czerwonego granitu zasułane. Te miejsca połączeń często są pokazywane, jak ściśle przylegają bloki do siebie. Jest tu trochę cienia, nie wiem czy to dobrze widać, z której strony, ale faktycznie myślę, że nawet karty kredytowej tu by się nie dało wsadzić. Robimy w tej chwili zdjęcie panoramiczne za 50 euro, bo tyle tu panowie oczekują za zrobienie podobnego zdjęcia. Piramida numer 2 i piramida numer 3. A tam mamy przed nami Kair i wielbłądy. A tu jest Magda. No i tak wygląda ta nasza przygoda piramidalna, piramidowa. Trochę sobie tu spacerujemy. Pogoda jest w miarę taka do wytrzymania. Wiatr wieje, pełno policji, miliony turystów, wszyscy coś chcą od ciebie. Nie ma tu takiego miejsca, żeby można było zadumać się nad upływem czasu. Ale jest bardzo fajnie, no chyba trzeba to raz w życiu zobaczyć. Więc oglądamy, jak to wszystko tutaj zostało stworzone 5000 lat temu. To, co tam widać na samej górze, to są resztki pokrywy wapiennej, ponieważ piramida w przeszłości była w całości pokryta właśnie taką warstwą wapienia, a na jej szczycie znajdował się tak zwany piramidion, który był zrobiony w całości ze złota i błyszczał się w słońcu. No i dodatkowo właśnie cała ta biała piramida wręcz świeciła. Także niewiele z tego zostało, ponieważ okoliczni mieszkańcy przez te tysiące lat korzystali z tego wapienia do budowy nowego miasta, do budowy Kairu. Po raz kolejny zmieniamy środek transportu i teraz przemieścimy się spod Wielkiej Piramidy pod Sfinksa. No tutaj z tą nachalnością sprzedawców to po prostu można oszaleć. Zaczepiają w każdym możliwym miejscu. A metoda na tych sprzedawców jest taka, że po pierwsze nie należy się do nich odzywać po angielsku, czyli trzeba udawać, że się nie zna tego języka, nie zwracać uwagi, ale jeżeli któryś jest naprawdę mega nachalny, to po prostu mówimy mu szokran i odwracamy się i idziemy dalej. Szokran, czyli dziękuję i do widzenia. Trzeba to zrobić zdecydowanie, bo taki sprzedawca potrafi iść naprawdę kilkaset metrów za nami i próbować nam coś wcisnąć, sprzedać, żeby tylko parę groszy tutaj zarobić. No i mamy kolegę Sfinksa tutaj, który się wyleguje w tym kairskim słoneczku. Tu wejście główne i miliony ludzi. Całe szczęście, żeśmy tym wejściem od strony miasta nie wchodzili.
Tu jest jakiś kolejny myk, ponieważ pod Sfinksa nie można bezpośrednio podejść, ale można jakoś podjechać tym autobusem przez zamkniętą bramę. Dlatego wszyscy wysiedli, a my jeszcze dalej jedziemy tym autobusem tutaj. No, trzeba się naprawdę znać na tych mykach tutaj ich wszystkich, żeby wejść w różne ciekawe miejsca. No tak wygląda ta strona tutaj od wejścia od miasta. No tu jest już naprawdę jarmark na całego. Zupełnie inaczej to wyglądało od strony tego nowoczesnego centrum. Natomiast tutaj widzicie, co się dzieje. Tu już po prostu sprzedawane jest wszystko. Dziwny sposób transportu herbaty. Te tunele, które tu widzicie przed Sfinksem, zostały wybudowane przez strażników Sfinksa, żeby odprowadzać wodę z Nilu. No idziemy w stronę Wielkiego Sfinksa. Dlaczego wielkiego? No bo pełno małych Sfinksów jest w świątyni w Karnaku, a ten jest po prostu wielki. Jak popatrzymy na oczy Sfinksa, to lewe oko jest przymknięte, a prawe oko jest otwarte, tak jakby puszczał do nas oczko. Over here, keep it another storage sacrifice for the annual festival. Tutaj jest takie zagłębienie, w które były wstawione zawiasy drzwi, ale zobaczcie, te ściany no dużo bardziej są ściśle dopasowane niż te, które żeśmy widzieli tam przy piramidach. Zobaczcie tutaj, jakie są te łączenia. I tu kolejny blok. I to łączenie tutaj. No i dobrze, udało się tutaj dojść. Tak wygląda Wielki Sfinks. Tam pod samego Sfinksa nie da się podejść. No ale tak to wygląda. Zaraz przełączę kamerę na obiektyw szerokokątny. No teraz lepiej to widać. Tutaj jest cała masa też takich wycieczek gdzieś tam z Azji, z Japonii, z Korei, a najgorzej z Indii. Oni po prostu nie przestrzegają żadnych zasad savoir vivre. Spychają cię i do widzenia. Tutaj gdzieś znajduje się to tajemnicze wejście, które nie tak dawno zostało odkryte, a może nie odkryte, tylko ujawnione światu. Ale jak widzę, że prawdopodobnie jest zamurowane albo zasłonięte, że go w tej chwili nie widać. Tutaj też dość dobrze widać, że to jest w ten sposób po prostu wyżłobione, tak jakby tutaj zawsze woda płynęła. I teraz cały widz polega na tym, że jak widzicie tutaj, ten piaskowiec wskazuje na to, że spływał tędy deszcz, a możliwe to było znacznie wcześniej niż 4,5 tysiąca lat temu, mniej więcej 10 tysięcy lat temu, więc wszyscy się zastanawiają tak faktycznie, na jakiej podstawie się mówi, że Sfinks ma 4,5 tysiąca lat, skoro zniszczenia tego piaskowca, które tutaj widać, ewidentnie wskazują, że mogła dotąd sięgać woda Nilu. No a tak jak mówię, było to możliwe mniej więcej 10 tysięcy lat temu, a nie 4,5. No tak, jeszcze rzut oka. Sfinks jest dosyć ograbiony, bo miał brodę, miał nos, miał znak wielkiego króla w postaci kobry nad głową. No tego wszystkiego dzisiaj nie mamy. Ostatni rzut oka. No i papa! Może do zobaczenia następnym razem. Zwiedzając cały kompleks tutaj w Gizie, zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Z uwagi na skam panujący wszędzie odnośnie tego jeżdżenia na wielbłądach i dorożek, i jeżdżenia na koniach, rząd rozwiesił tutaj wszędzie takie plakaty. Zobaczcie, godzina przejażdżki na wielbłądzie, dorożką albo na koniu kosztuje 1000 funtów, czyli około 80 zł, czyli około 20 euro, może trochę mniej. Także jeżeli ktoś będzie Wam proponował na przykład 50 euro za przejażdżkę, to jest ewidentny skam. Wszędzie tutaj macie te napisy. Oczywiście przejażdżka dla miejscowych kosztuje 400 za godzinę, no ale już mniejsza z tym, nie bądźmy drobiazgowi. Także pamiętajcie i nie dajcie się nabrać, jeżeli ostatecznie zdecydujecie się na przejażdżkę na wielbłądzie albo dorożką. 1000 funtów za godzinę.
No i tak faktycznie to by było na tyle z parku archeologicznego Giza. Zobaczyliśmy najważniejsze tutaj zabytki. To, co widzicie w tej chwili, to jest główne wejście, które znajduje się od strony miasta. Zobaczcie, jakie tutaj tłumy, także jeżeli faktycznie dacie radę, to proponuję, żeby tutaj na teren kompleksu dostać się od tej strony, od której myśmy się dostali, czyli jakby od tyłu, bo nie ma problemu tam z poruszaniem się, po prostu bierzecie ten autobus i możecie się dostać w każde miejsce i zakończyć swoją wycieczkę właśnie wychodząc bezpośrednio do miasta Kair. Tak wygląda to wejście, tu zobaczcie, jest pełno policji, tam jest kolejka do kasy. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. I w ogóle tutaj nie wolno wejść na tą ulicę. Tutaj zobaczcie. Masa ludzi jest zatrzymana, w ogóle nie wpuszczana przez policję. Więc jeszcze raz rekomenduję wejście od tej drugiej strony. O, tu są te wszystkie takie hotele, które oferują widok na piramidy. Większość filmów naszych kolegów, youtuberów, którzy pokazują wizytę tutaj w kompleksie archeologicznym w Gizie, zamieszkała właśnie w tych hotelach tu od strony miasta. Natomiast no, my rekomendujemy zamieszkanie trochę dalej. Również mamy widok na Wielkie Muzeum, mamy też widok na piramidy, a taksówka tutaj, żeby dojechać, kosztowała raptem 10 zł. Więc nie wiem, czy faktycznie warto mieszkać w tym harmidrze, kiedy można sobie po prostu znaleźć coś równie ciekawego i wygodnego i przede wszystkim bardziej nowoczesnego niewiele dalej. Pewnie się powtarzam, zdecydowanie odradzam zatrzymanie się tu w którymkolwiek z tych hoteli, które oferują świetny widok na piramidy. Miliony ludzi, smród właśnie tych zwierząt, które załatwiają się tutaj, masakra. Nie mieszkajcie tutaj. Zaszliśmy jeszcze na kawę i coś słodkiego, tak żeby odpocząć tutaj po tym zgiełku. I jesteśmy w takiej restauracji, a bardziej może kawiarni na dachu. No i na zakończenie naszej przygody z piramidami pijemy sobie tutaj soczki z takim oto widokiem.